Cześć, witam. Jesteśmy tu na pętli autobusowej, miejscowość Krzęcin i jedziemy kolejną firmę odwiedzić. Tym razem to jest firma Adriana, a Adrian to jest ta osoba, która montowała u mnie fotowoltaikę. W końcu udało się go namówić, żebyśmy coś nagrali. No i robimy wjazd kolejny. No to Dzień dobry. Cześć Adrianie. Cześć. W końcu się spotykamy. Ja tu Adriana to na nagrania od lat namawiam, ale jakoś tak nam nie po drodze było, ale w końcu się dał namówić. Jak to było u mnie? Było tak u mnie, że jak się instalacja montowała, to ja Adriana znam tyle lat i mam do niego takie zaufanie, że w sumie głównie to mnie nie było w domu, no bo kręciłem zakopane testy i różne inne rzeczy jeszcze u mnie się w tym czasie wydarzyły. Więc przyjechałem się podpytać, co to u mnie się w ogóle podziało. Rozbudowa. Gruba rozbudowa. Duża rozbudowa. Powiedz mi tak z ciekawości, zapytam, dużo takich rozbudów teraz jest? Jak to teraz wygląda? Dużo ludzi rozbudowuje instalacje z uwagi na to, że montuje też pompy ciepła, klimatyzację, samochody elektryczne kupują, więc dużo się rozbudowywuje. Myślę, że tak w miesiącu 3, 4, 5 instalacji w każdym miesiącu rozbudowuję. A ja myślałem, że to mój autorski pomysł, a to się okazuje, że to nie tylko ja wpadłem na ten pomysł. Niestety. Ale to generalnie wszyscy ci, co na starych zasadach są pewnie, tak? Głównie? Z reguły tak, aczkolwiek teraz już mamy pierwsze tematy od ludzi, którzy zamontowali instalację po kwietniu ubiegłego roku i teraz już chcą dokładać, tak? Zobaczyli, że to się opłaca, zarządzają sobie w domu tą energią, że tą autokonsumpcję mają na bardzo fajnym poziomie, dlatego chcą dołożyć paneli, żeby na wiosnę produkować jeszcze więcej tego prądu. Zakładają bardzo często, na przykład mając instalację na południe, chcą teraz, żeby dołożyć część paneli na wschód albo na zachód, tak? Żeby więcej tego prądu konsumować, gdy są na przykład przed pracą albo po pracy. Ci, co są na nowych zasadach, przypomnę, nowe zasady nazywają się Net Billing. I tam sprzedajemy energię. Tak. Na razie po cenach średnich z miesiąca, a potem tam będą po cenach godzinowych, tak? Jak to Od 2024 roku wejdziemy na sprzedaż prądu, sprzedaż i zakup, tak? Bo to będzie dotyczyć wszystkich liczników energii elektrycznych w Polsce. Będziemy kupować i sprzedawać prąd w systemie godzinowym. Ale mnie ten przypadek nie dotyczy, ale w sumie ciekawy temat, więc jeszcze można... Nie. Jeszcze nie. Po 2035 roku będzie Ciebie też dotyczył. Też będzie mnie dotyczył. No zobaczymy, jak to będzie. No, niektórzy przewidują, że szybciej. U nas potrafi się prawo wstecz zmieniać. Zobaczymy. Teraz bardzo fajnie prawo wstecz zadziałało i od niedawna mamy dopłaty do programu Mój Prąd, tak? Bo tutaj akurat korzystnie. Tak, można wstecznie wziąć dopłatę, ale to mówię wszystko o tych nowych zasadach. Trzeba być na nowych zasadach. Na nowych zasadach. Prawie 3 lata temu montowałeś mi niecałe prawie niecałe 3 kW. 9 tak. paneli. To chyba były 320 full blacki. W tym momencie je zdemontowaliśmy całkiem. Najpierw mieliśmy tylko dołożyć optymalizatory, ale stwierdziliśmy, że korzystniej będzie je przerzucić na drugą stronę dachu. Czyli tak, pierwotnie mieliśmy tylko dokładać paneli. Pierwotnie to miała być trochę optymalizacja, ale skończyło się na takim pomyśle wysokonapięciowym z pełną optymalizacją. I jeszcze poprzekładaliśmy te panele po dachu, czyli stare poszły na drugą połać dachu. No i tutaj znowu to jest ten przykład, że każdy przypadek i każdy dach jest indywidualny. Finalnie dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego tak te panele zostały rozłożone? No, Twój dom nie jest idealnie symetryczny, tak? Więc trzeba było troszeczkę pokombinować, tak? Z tym ułożeniem, żeby też to ładniej i estetycznie wyglądało, bo sam wiesz, że zawsze się tak staramy, tak? Żeby te instalacje nie tylko produkowały prąd, ale też dobrze się prezentowały na dachach. Więc dołożyliśmy te panele na stronie, te nowe panele tylko na stronie lewej dachu, tak? Czyli tej zachodniej. No i stwierdziliśmy, że najlepiej będzie zoptymalizować całą tą instalację w 100% z uwagi na te zacienienia, które masz od lasu, tak? No, od lasu, kominów, jaskółki. Tak. Masz dużo, masz pełen przekrój wszystkich możliwych zacienień, jakie mogą się zdarzyć u klienta na dachu, tak? To ty masz dokładnie wszystkie. I dlatego masz pod każdym panelem założony optymalizator od Huawei'a.
Tak jest. No i dzięki temu będę teraz mógł robić filmy i pokazywać, który panel dokładnie ile wyprodukował, nie? Dokładnie tak. I patrzcie, jeszcze będę mógł kontrolować. Jak któryś tam będzie odstawał od normy, to Reklamacja. reklamacja od razu, nie? Reklamacja. Dobra. No i plus jeszcze masz tak naprawdę 3 rodzaje paneli, tak? Bo masz te panele 3-letnie, więc można będzie sprawdzić na nich, jak wygląda ich sprawność po tych 3 latach na dachu, tak? To, co najbardziej się właśnie boją klienci, czyli jak długo będzie działać ta instalacja, ile stracę w przyszłym roku, ile w następnym, tak? No bo z tych kart katalogowych wynika, że mniej więcej o 1,5% rocznie powinna spadać efektywność panela, a z naszego doświadczenia wychodzi, że wcale tak nie jest, ale myślę, że teraz na tym Twoim przykładzie będziemy to mogli jeszcze... Będziemy robić badania. Tak, badania. Najciekawsze, co mnie interesuje, to chcę zobaczyć, czy te panele, które teraz zajęły miejsce starych paneli, oczywiście to przedzielę tak, żeby na kilowatopik to przeliczyć, jak będą produkować rok do roku. No różne, można tutaj takie ciekawe eksperymenty teraz robić, ale jeszcze był u mnie jeden temat, no bo chcieliśmy mieć zadaszenie nad tarasem. Tak. No i to mi też sens powiek spędzało, jak to w ogóle zrobić. Finalnie wyszło bardzo ładnie. Z takich szczegółów to widziałem, że tam się u mnie troszkę pozmieniało w garażu. Czyli tutaj jak jest nowa instalacja, to musiały być jakieś lepsze zabezpieczenia, tak? Tak, no przede wszystkim poprzednia instalacja u Ciebie była jednofazowa, tak? Bo to był solar jednofazowy. Teraz przy takiej mocy, przy tak dużej instalacji musieliśmy zastosować falownik trójfazowy. No i też do tej konkretnej mocy i paneli, i falownika trzeba było dobrać odpowiednio zabezpieczenia, tak? I zabezpieczenia zarówno zabezpieczenia trójfazowe, tak? Przede wszystkim. Więc wyrzuciliśmy całe te stare zabezpieczenia, zamontowaliśmy wszystkie nowe. Dobra, jedyne co widziałem, co zostało, to chyba okablowanie zostało to pierwotne. Tak. No bo w sumie ilość amperów płynąca przez te kable się nie zmieniła, tylko napięcie zdecydowanie wzrosło. Jak wiadomo z fizyki, to gdy napięcie rośnie, to nie trzeba większych przekroi. No to raczej jest kwestia Więc kable wykorzystaliśmy, tak? No i trochę tego systemu montażowego, tak? No bo ten pierwotny został system. Tak, jest system dołożony. montażowy na dachu został, a całą resztę trzeba było wymienić, tak żeby instalacja była bezpieczna. No i zrobiliśmy też nowy przyłącz do skrzynki, tak? Że mamy linię AC nową, całkowicie taką. Tak, bo jednak też jeżeli przyłączaliśmy taką małą instalację 3 kW, można było to wpiąć pod gniazdo Twoje trójfazowe, siłowe w garażu. No, sprawdzało się, przez 3 lata nic się złego nie działo. Bo tak przy takiej mocy na to nam jakby pozwalało, ale jednak już tak dużej instalacji nie chcieliśmy tak robić, więc po uzgodnieniu tego z Tobą, z Twoją małżonką przeciągnęliśmy 12 metrów kabla do głównej rozdzielni, tam zamontowaliśmy dodatkową skrzynkę i jesteś wpięty już pod główne przyłącze zasilające do budynku. Od siebie jeszcze dodam, że poszły tam 2 kable FTP kategorii 6, a to w takim celu, że jeden planuję wykorzystać do spięcia licznika z wallboxem, bo przy okazji jeszcze tutaj wymęczyłem, żeby licznik jeden zamontować. A jeszcze docelowo ma być drugi licznik współpracujący z Huawei'em, z falownikiem. No dzięki temu będzie można kiedyś podpiąć choćby lunę, jeszcze backup boxa, no i mieć większą kontrolę nad tym, co się dzieje, więc jak już robiliśmy taką rewolucję w domu, choć wyszło to bardzo ładnie, tam jakieś przebitki wrzucę, no to warto sobie pociągnąć od razu takie kable FTP, no bo po co drugi raz potem ta sama robota, nie? Jak już jest to wszystko rozryte, jak ja to mówię, to trzeba zrobić wszystko naraz. Dobra, czyli tak, reasumując, stare panele pojechały na prawo, na lewej stronie poszły nowe i coś, co było Twoim tutaj genialnym pomysłem, to dołożenie jeszcze takiego jednego panelika na samej górze, po prawej stronie. Zmieścił się. Ja tam nie wpadłem na ten pomysł, że tam coś wejdzie, ale Adrian tutaj wpadł na taki pomysł, ja tam, no na razie to było tak u mnie, nie było prądu, były panele zasypane, ale już tam parę dni coś tam produkowały i ten jeden na samej górze, to właśnie z Twojego pomysłu, to jest na razie rekordzista. On najwięcej produkuje, bo jest najwyżej. Jest najwyżej, ma dobre miejsce po prostu, także
kurczę, nawet takie rzeczy jak jakaś lokalizacja paneli, no wszystko to ma modułów, bo to ma moduły się mówi fachowo. Tak, powinno się mówić. Jakaś lokalizacja modułów, to wszystko ma znaczenie, nie? Ma znaczenie. Dlatego każdy DAG jest inny, tak? Kurczę, ktoś nam tu wierci jeszcze. No dokładnie. Dużo klientów dzwoni do nas, pisze maile, chciałoby uzyskać wycenę po prostu przez telefon, tak? Czy przez maila. A to według mnie nie jest najlepszy pomysł, tak? Najlepiej jest zawsze się spotkać, zobaczyć to miejsce montażowe, coś można wtedy klientowi doradzić, zaproponować, czy właśnie ustalić te miejsca montażowe już konkretnie modułów, żeby też wiedzieć de facto, ile taka instalacja wyprodukuje, bo tak jak zaraz po tym, jak uruchomiliśmy u Ciebie tą instalację, wysyłałem Ci zdjęcia na WhatsAppie. Tak, jak u Ciebie jest, jak jest u mnie. Tak, gdzie u mnie jest instalacja też południowa, tylko praktycznie niezacieniona. Potrafiła w początkiem stycznia iść z mocą 3,5 kW, gdzie u Ciebie to było 0,5 kW. No na tak? przykład. Znaczy rekord chyba jest taki mocy, to jest chyba 1-2 kW, produkcja dzienna chyba 4 kWh z tego co pamiętam. No to u Ciebie jest tam 3 razy tyle albo... 3 albo 4 razy tyle. Tak. No tak to jest, że warunki tutaj środowiskowe bardzo wpływają na moc instalacji. Natomiast też trzeba tu powiedzieć na marginesie, że no, ten styczeń, luty to są... To są te miesiące, które i tak niewiele wnoszą, więc ja się z tym liczę i to już montując pierwszą instalację, Adrian mi mówił, że ten las to będzie mi tutaj psuł produkcję, no ale no na szczęście w lecie słońce zobaczymy jest teraz wysoko. też będziemy mieli fajne porównanie, zobaczymy ile w tym przypadku pomogą te optymalizatory. Tak? Ja jestem bardzo ciekawy, no bo też trzeba zauważyć, że optymalizatory to jest przetwornik DC-DC, tam są też straty. Więc no, są straty, są zyski. No, zobaczymy jaka będzie suma, jaki będzie bilans strat i zysków. To już wyjdzie w praniu, ale z takich tam jakichś analiz wychodzi na to, że powinna wyprodukować więcej. A jak to będzie naprawdę, no to subskrybujcie, to się dowiecie. Jeszcze chciałem Cię podpytać, bo no, znamy się już wiele lat. Poznaliśmy się pewnie z 10 lat temu, tak przez przypadek. A potem nas połączyły tematy fotowoltaiczne i to już w jakimś kontakcie pozostajemy od 3 lat. Ale przypomnij mi, od ilu lat Ty w tej fotowoltaice siedzisz, bo już tak się troszkę pogubiłem. No, od 2016 roku, od końcówki roku 2016 roku. No to były same początki, tak? Fotowoltaiki w Polsce. Czyli 7 lat. 7 lat, bo opusty, prosument to są te tematy, które tak naprawdę zaczynały się w 2016 roku. I wtedy już gdzieś tam się moja historia w tej branży zaczęła. No i tak jak nieraz się śmieję do żony czy do klientów, którzy się dzwonią i pytają, czy dalej się tym zajmuję, to mówię, że ja już nic innego nie umiem, więc muszę się w tej branży cały czas trzymać. No, branża rozwojowa. Tak. Powiedz mi, bo z tego co kojarzę, to też wchodzisz w coraz nowsze tematy związane z OZE. Czym jeszcze się zajmujesz na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy to wiadomo, głównie zajmujemy się fotowoltaiką, ale oprócz tego montujemy też stacje do ładowania samochodów elektrycznych, to ze współpracy z Rafałem. Z firmy Epston. Pozdrawiamy Rafała. Tak, pozdrawiamy. Montujemy również klimatyzację i pompy ciepła. Tak? No to dobrze się składa, bo jak mi tam tego prądu trochę zostanie, to jakiś klimatyzatorek mi zamontujesz. Jak najbardziej, zapraszam. Dogadamy taki się. pomysł, żeby tam jak będzie za mało ciepła, a trochę energii zostanie z fotowoltaiki, no to trzeba będzie wykorzystać jakoś. Bardzo dużo ludzi idzie w tą stronę, tak? Że klimatyzacja nie tylko do chłodzenia w lecie, ale właśnie do ogrzewania. Ja uważam, że nie każdy klimatyzator nadaje się do tego ogrzewania domu, więc trzeba dobrać taki klimatyzator, który ma też bardzo dobre to COP, tak? Czyli poradzi sobie w temperaturze poniżej zera i ogrzeje nam budynek, tak? Czy może nie cały budynek, ale przynajmniej jakiś tam pokój, czy sypialnię, czy salon, bo to już możemy skierować. Znaczy ja wychodzę z takiego prostego założenia, że jak przykładowo budynek potrzebuje 20 tysięcy kWh, no to choćby 10 tysięcy kWh wepchać klimatyzatorem, no to jest połowę mniejsze zużycie gazu. Oczywiście. A żeby wepchać klimatyzatorem 10 tysięcy kWh ciepła do domu, no to trzeba na przykład, 3000 kWh. Tak. 3000 kWh to są 3 kWp, jeśli ktoś jest na starych zasadach, nie? Dokładnie. No, oczywiście w przybliżeniu, ale to to wygląda. Tak na okrągło licząc, tak, bo tu jakby przyjąłeś, że klimatyzator ma COP na poziomie 3, tak?
jak ten, a myślę, że jednak trochę mniejszy. Ale to też zależy, jak będziemy z niego korzystać. I tu znowu zależy jaki dom, zależy jak korzystamy. Oczywiście. Bo ja tam wychodzę z założenia, że u mnie przynajmniej tak będzie, że pompa będzie pracować, jak będą temperatury dodatnie, kiedy mamy bardzo wysokie COP, a jak będą temperatury ujemne, kiedy COP spada, to ja będę grzał gazem. Tak, żeby zostało mi tego prądu jeszcze trochę na samochody. Co prawda w tym roku, znaczy ja zmieniłem pracę w tamtym roku, żona zmieniła w tym roku, także będziemy mniej już jeździć. No i tak, kurczę, trzymam teraz kciuki, trzymajcie również, żeby mi tego prądu zabrakło na jedno auto, znaczy żeby mi nie zabrakło tego prądu na jedno auto, na drugie auto, na hulajnogę, na rower i na pompę. No tak, u Ciebie w garażu to wszystko na prąd. Wszystko na prąd. Widzieliśmy, chłopaki też podziwiali, że śmiali się później, że hulajnogi i rowery i auta i wszystko i nie można już pokręcić, popedałować normalnie, tylko wszystko musi być pomagane. Rowerem można pokręcić, zawsze można wyjąć baterię i pojechać, nie? No tak. Więc rower jeszcze jest normalny i normalne rowery też jeszcze mam i tymi rowerami też jeżdżę, ale to tak sobie żartujemy. No i do tego też dobrze, że montujesz stację ładowania. Ja tu będę testował takie rozwiązanie i myślę, że to też jest fajna opcja. Chciałbym auta zacząć ładować, no może nie przez cały rok, ale powiedzmy przez 8 miesięcy w roku, tylko korzystając z autokonsumpcji. Już mam wszystkie te właśnie liczniki, co montowaliście, już mam wallboxa, muszę to tylko teraz jeszcze wszystko pospinać i skonfigurować. Zaprogramować. No i tym sposobem będę 20% do przodu, no bo skoro dużo pracuję w domu i zawsze jakieś auto w domu stoi, no to po co wysyłać ten prąd do sieci, a potem odbierać 80%, to najlepiej jak świeci słońce naładować auto i wtedy jesteśmy 20% do przodu. Przykładowo, jeśli auta mi zużyją 5000 kWh i ja to w trybie autokonsumpcji zrobię, no to jestem 1000 kWh do przodu, nie? Jasne. Także no, rozwiązania są ciekawe, no, trzeba się w to trochę zagłębić, ale opcje są. No. Będę tak kombinował, żeby mi tego prądu wystarczyło. Wszystko się okaże za rok w podsumowaniu rocznym. No. Dobra, czyli na dzień dzisiejszy można u Ciebie zamontować fotowoltaikę, rozbudować fotowoltaikę, zamontować pompę, klimatyzator i stację do ładowania samochodu. I mówiłeś, że jesteś 7 lat w branży fotowoltaiki, ale u mnie montował fotowoltaikę Damian. Tak. I Damian jeszcze mnie przebija. On się pochwalił, że 11 lat. 11 lat. Tak, współpracujemy z Damianem już od 3 lat. Damian 11 lat temu zaczął jeździć do Niemiec i tam uczył się montować instalacje fotowoltaiczne. I szczerze mówiąc jeździ do tej pory, bo dalej ma tam te kontakty i raz na miesiąc, raz na 2 miesiące wyjeżdża na tydzień i tam montuje instalacje fotowoltaiczne. Więc doświadczenie ma bardzo duże. Na szczęście wraca czasem do Polski i wpadł na szybko do mnie i zamontował. No i powiem szczerze, że bardzo lubię patrzeć na ludzi, którzy coś robią od 10 lat na przykład, bo to jest zupełnie co innego, nie? Nie, Damian jest bardzo dobrym fachowcem. Tak. Wystarczyło, że po jakieś tam śruby pojechałem, czy po coś i wracam, a to już pół dachu założone. Nie? No. Pół dachu założone. Tak jak mówię, no Damian jest bardzo dobrym fachowcem, zna się na tym, bardzo dużo myśli, co robi, tak, więc montuje szybko, ale też dokładnie, tak? Tak, a co moja żona doceniła, no to robi to jeszcze estetycznie. Ja zresztą też doceniłem, jest to bardzo równiutko estetycznie, kable są wszystkie pozapinane, no wszystko jest tak zrobione tak jak ma być. Tak jak ma być, z głową, nie tak przypadkowo, tylko wie co robi no i ma dobre pomysły, bo ja tam nie miałem jakoś idei, jak na przykład połączyć tą instalację z zadaszenia tarasu z instalacją z domu. No on to tak zrobił, że w zasadzie nie widać, jak to jest zrobione. No to też bierze się z doświadczenia, tak? Że jakby ma się dobre pomysły. Montując te pewnie już kilkaset instalacji w życiu albo kilka tysięcy, no to już wie, jak to wszystko ze sobą połączyć, żeby i działało i cieszyło oko, albo nie cieszyło oka, żeby tego nie było widać. To wspólnie z Damianem rozpoczęliśmy właśnie to powiększenie naszego asortymentu o pompy ciepła, o klimatyzację. Niektórzy się zastanawiają, ciągle też zdarzają się jacyś tutaj łowcy teorii spiskowych, czy wielbiciele teorii spiskowych, może lepiej tak, którzy nie rozumieją, że ja to naprawdę robię z pasji, to co dzisiaj robię i naciągam właśnie takich ludzi jak Adrian, żeby ze mną coś nagrali, no bo ja dzisiaj co chwilę mam chrypkę, co chwilę kaszlę. Z czego to wynika? No z tego to wynika, że ja tak reaguję, jestem alergikiem, tak reaguję na złą jakość powietrza i to zarówno jak jadę drogą, gdzie jest zasmrodzone,
dlatego promuję auta elektryczne. I to samo dzieje się na co dzień, jak no, gdzieś tam na osiedlu ktoś coś zapali. Tak. No niestety, no, mamy jak mamy, a są dzisiaj możliwości, są technologie. Ja to chcę pokazywać, że można zainwestować. Po co płacić rachunki? No, ja doszedłem, to mój przykład. Płaciłem za paliwo 2,5 tysiąca, potem zacząłem płacić 2,5 tysiąca za leasing. I co? No i leasing mi się zaraz skończy, a paliwo bym płacił do końca życia. Tak. I tak samo można zrobić z ogrzewaniem domu. Są teraz programy. Słyszałem, że tam z czystego powietrza można zrobić taką dużą modernizację, chyba do 138 tysięcy w sumie. Tak. Więc są możliwości. Można się tam trochę podeprzeć jakimś kredytem, można coś od kogoś pożyczyć, no, można skorzystać choćby z programu Czyste Powietrze i no, raz zrobić ten wysiłek, a potem nie truć siebie i innych. I co najważniejsze, koniec końców, no wiadomo, że po kilku latach jeszcze te całe inwestycje się nam w cudzysłowie zwrócą i zostaniemy bez rachunków, no bo gdy mamy fotowoltaikę, mamy jakąś klimatyzator, mamy pompę ciepła, no to nie płacimy za to. No powiedzmy, że tam jeśli wzięliśmy kredyt, no to musimy kredyt spłacić, nie? No ale to jest jakby skończalne, to jest, tak? Tak, to jest ta rata skończalne. się kończy tak. i już jesteśmy wolni, tak? A drugą alternatywą co jest? Płacenie do końca życia za ciągle coraz droższe paliwa kopalne. No, dokładnie. Jaki to sens? No paliwa kopalne trzeba wykopać, jest ich skończona ilość i tu... Więc będą droższe. Więc będą droższe i no, abstrahując od wszelkich tutaj problemów globalnych, dzisiaj się tym nie zajmujemy, no to no, kiedyś wydobędziemy cały ten węgiel, wydobędziemy całą tą ropę, no i cudów nie ma. No i już dziś są technologie, są dzisiaj możliwości, ja to chcę pokazywać, że można żyć inaczej, że można na tym swoim małym podwórku nie generować tyle zanieczyszczeń, nie płacić tyle rachunków. Jako że jesteśmy w gminie Skawina, w Krzęcinie, no to tutaj z tego co kojarzę, to jest jakiś program dopłat taki gminny oprócz tego czystego powietrza. Jest program gminny. W Skawinie można otrzymać 20 tysięcy złotych dofinansowania do pompy ciepła pod warunkiem, że rezygnujemy z drugiego źródła, tak? Czyli to jest kocioł na węgiel, kocioł na pellet, ekogroszek czy gazowy. Ale jeżeli chcemy zostawić sobie to drugie źródło, tak większość teraz robi naszych klientów, no to możemy otrzymać 8 tysięcy złotych. Pod warunkiem takim, że pompy, które zamontujemy, będą miały minimum klasę energetyczną A+, i będą spełniać taką normę, to jest taki bardzo trudny europejski EHPAQ. To niestety mało producentów pomp ma ten certyfikat, ale oczywiście no, możemy doradzić taką pompę, która będzie się łapała do tego programu. Czyli generalnie, jak ja to mówię, diabeł tkwi w szczegółach i zawsze trzeba się wszystkiego do końca doczytać. Żeby później nie żałować, tak, że złożymy papiery do gminy, a okaże się, że nasza pompa niestety nie spełnia tych warunków. Dlatego najlepiej, że tak powiem, wykorzystywać firmy lokalne, no bo firmy lokalne siedzą w temacie, no bo wiadomo, że tak to działa. Właśnie miałem zapytać, na jakim terenie działasz, no bo tutaj to wiem, że działasz, bo montowałeś mojemu koledze pod Wieliczką, pod Krakowem, gdzieś tam, no to już dużo moich kolegów ma od Adriana instalację, więc wiem, gdzie montował. Staramy się przede wszystkim montować lokalnie z uwagi na to, że później możemy się takimi klientami lepiej zaopiekować, tak? Czyli jesteśmy tutaj na miejscu. Bardzo częsta awaria fotowoltaiki to jest rozłączenie się falownika z routerem, tak? Nie każdy klient chce, nie każdy klient potrafi później sobie to sam sparować, podłączyć, więc jeżeli mamy tutaj klienta niedaleko, no to możemy w bardzo krótkim czasie szybko podjechać i taką w cudzysłowie usterkę naprawić, tak? U mnie też taka była. Ale poradziłeś sobie sam, więc... Nie, ale drugi raz już sobie nie poradziłem sam, bo musiałeś wymienić ten moduł Wi-Fi. Aha, tak. No to już była taka rzeczywiście awaria, tak? I to powiem Ci szczerze, że to była pierwsza i ostatnia awaria tego typu, jeżeli chodzi o falownik Sofar Solar. Ale działamy na Małopolsce, na Śląsku, na Podkarpaciu. Zdarzyło nam się też montować instalacje w województwie świętokrzyskim. A pamiętam, że przed moją montowałeś w Zakopanem. Tak, w Zakopanem i to wymodliłem chyba, że... Pogodę. Tak, że początkiem stycznia śnieg odpuścił w Zakopanem i można było założyć instalację, no prawie 15 kW
na dachu pensjonatu w No Zakopanem. bo trzeba pamiętać, że choć instalator może być terminowy i, że tak powiem, słowny, no to tutaj wchodzi jak taki czynnik jak pogoda. No i tu na to Siła już wyższa. Siła wyższa. wyższa. Cudów nie ma. Nie? My w umowie mamy zapisy, że montujemy wszystkie instalacje do 14 dni od podpisania umowy. Aczkolwiek zawsze klientów przestrzegam, proszę, informuję, że to wszystko zależy od po prostu warunków na zewnątrz, tak? No bo tutaj uważamy, czy ja, czy Damian, że nie ma sensu chodzić po tym dachu i montować tych instalacji przy jakichś ulewnych deszczach, tak? Bo to żadnych dobrych, no nic dobrego później nie przyniesie, a może też dojść do jakiejś tragedii, więc tutaj no też trzeba na siebie uważać. Jasne. Dobra, a tak wracając do tej rozbudowy, to czy ja mam coś robić? Bo tam dostałem informację z Tauronu, że wyście tam już wszystko zrobili, zanim ja się zorientowałem, że trzeba coś zrobić. Na podstawie pełnomocnictwa, tak, które mi gdzieś tam w międzyczasie podpisałeś, złożyliśmy do Tauronu zgłoszenie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej. Do 14 dni od rozbudowy trzeba w Tauronie każdą taką rozbudowę zgłosić. Oni tak naprawdę nie będą już do Ciebie przyjeżdżać na wymianę licznika, bo Ty masz licznik dwukierunkowy, więc kwestia jest tylko zmiany w papierach, tak? Że tam muszą sobie zgłosić, znaczy zmienić, że masz instalację większą. Zaktualizować te dokumenty. Oczywiście zostajesz dalej na starych zasadach, bo tą gwarancję masz do 2035 roku. No i super. I generalnie to jest to, co mnie skłoniło do tej inwestycji i powiem szczerze, trochę się bałem, żeby te zasady się nie zmieniły, bo nie mam takich informacji, ale gdzieś mam, może moje tylko to są lęki, że kiedyś tych rozbudów się nie będzie dało zrobić zostając na starych zasadach. Na razie tak się da. Tego nie wiemy, ale na razie nie ma z tym problemu. Czasami wykonujemy też u klientów zwiększenie mocy umownej, tak? Przed rozbudową. Tak samo przy zwiększeniu mocy umownej klienci Taurona zostają na starych zasadach. Czyli trzeba najpierw zrobić zwiększenie mocy umownej? Tak, bo moc umowna ogranicza nam wielkość instalacji w budynku, tak? Jeżeli masz moc umowną, nie wiem, 7 kW, tak? No to nie możesz mieć instalacji niż 6,9 założyć nie możesz, nie? Więc przy rozbudowie czasami takie zwiększenie mocy trzeba wykonać i to trwa cały proces około 3-4 tygodni. W zakładzie No to jakoś tu masz. To dobrze robi, bo jak ja zwiększałem sobie sam moc, zanim zacząłem te samochody zakupować, to pół roku mi to zajęło, zanim dostałem nowe zabezpieczenie. To, co jeszcze u Ciebie zrobiliśmy, no to jest zgłoszenie instalacji do Państwowej Straży Pożarnej, tak? No bo tutaj wykonaliśmy już większą instalację niż 6,5 kW, dlatego musieliśmy wykonać projekt, uzgodnić go z rzeczoznawcą do spraw PEPOSZ, a później zgłosić to do Państwowej Straży Pożarnej. Na kontrolę oczywiście Państwową Straż Pożarną zapraszamy, ale prawdopodobnie nie przyjedzie, bo jak dowiedziałem się od strażaka, no to na takie małe instalacje nie jeżdżą, więc zapytałem go, czy na takie 50 kW, 100 kW jeżdżą. Powiedział mi, że nie, że to też są za małe, więc dopiero większe instalacje są kontrolowane przez Państwową Straż Pożarną. No, z ciekawostek tutaj dodam, bo ja zawsze marzyłem, nie wiem dlaczego, może dlatego, że odkąd pamiętam mam telefon Huawei i nigdy żaden nie zepsuł, a miałem wszystkich innych marek i wszystkie mi się psuły, więc zawsze marzył mi się falownik Huawei. I tak troszkę tutaj wałkowałem temat i się okazuje, że ten falownik ma fajnych funkcji trochę, bo ma detekcję łuku, tak. A do tego mając pełną optymalizację, można, to oczywiście tego nie będę robił to instalator. Mieliśmy string, świeciło słońce, kable, tak powiem, w rękach, oczywiście zabezpieczone i tak dalej, 0 V, nie? 0 V. No to jest spowodowane tym, że tak jak powiedziałeś, jest pełna optymalizacja, tak? Czyli to te optymalizatory obniżają. Ale to chyba nie wszystkie tak robią, tylko Huawei'owskie, tak? Czy wszystkie? Huawei'owskie i SolarEdge'a na pewno. Nie wiem jak jest z Tigo, szczerze mówiąc. Nawet nie chodzi o wyłączenie falownika, że trzeba do niego dojść i fizycznie go wyłączyć. W skrzynce wyłączyć zasilanie domu. W skrzynce, która jest na zewnątrz budynku, wyłączając zasilanie, odcinamy cały prąd na instalacji. Czyli od razu nie ma i AC i nie ma natychmiast DC. Dokładnie. Przy klasycznej instalacji możemy AC sobie odciąć, a DC dalej schodzi na dół. Schodzi na dół i
Jest niebezpieczne, tak? Tak Znaczy, powiedzmy. To trzeba tak szczerze powiedzieć, jakie jest niebezpieczeństwo? No, czy słyszałeś gdzieś tak i widziałeś na żywe oczy, że coś się złego stało kiedyś? Nie. Nie miałem takiego przypadku. Nie słyszałem też o instalacji gdzieś tutaj u nas w okolicy, która by się zapaliła, tak? A już na pewno nie. Widziałem też zdjęcia w internecie. Znaczy w internecie da się wszystko znaleźć. Tak, jak zdjęcie pojawia się w internecie palącego się budynku, tak, który ma na dachu instalację fotowoltaiczną, no to najłatwiej napisać, że zapaliło się od fotowoltaiki, tak? Ale czy to się zapaliło od fotowoltaiki, czy od farelki, która chodziła w łazience, czy zupełnie z jakiegoś z innej przyczyny, no to tego już najczęściej nie piszą. No, był taki głośny przypadek, że ktoś tam z mojej tutaj działki bardzo chcieli dziennikarze ugrać, że to auto elektryczne doprowadziło do pożaru w jakimś garażu i po latach wyszło, że jednak nie auto elektryczne, no ale już tego nikt nie odkręcał, nie? No tak to niestety działa, że ludzie boją się nowych technologii, no jak się boją, no to najlepiej tam całe swoje lęki tam ulokować. Ja tego nie mam, bo to jest niebezpieczne. No tutaj stopień niebezpieczeństwa uważam, że jest znikomy. Oczywiście tak, jest, ale jakby tutaj moim zdaniem największe ryzyko tego, że taka instalacja się zapali, to może być czynnik ludzki. Tak? Czyli tutaj teraz już mniej, bo troszeczkę tych firm z rynku zniknęło po tym, jak ten boom taki największy, czyli do kwietnia ubiegłego roku się skończył. Dużo ludzi w tym czasie montowało instalacje, my ich nazywamy branżowo piekarzami, tak? Czyli ludzie, którzy po prostu chcieli wykorzystać ten boom na fotowoltaikę i po prostu zarobić i robili instalacje bez pojęcia, tak? No ja słyszałem o takich, co nie mają nawet tych zaciskarek do MC4, tylko... Oczywiście, a oryginalna drutują. MC4, żeby ją kupić za 6 czy 7 zł, to była taka rozrzutność, że można było to albo kupić jakieś dziwne zamienniki, tak, które nie mają żadnych atestów, albo nawet unikać tych MC4, lutować, zgrzewać, wymyślać cuda na dachach, wkładać to do jakichś puszek. To takie rzeczy też widziałem i jakby tutaj największym według mnie ryzykiem tego, że taka instalacja może się kiedyś zapalić, to jest to, że będzie źle wykonana, tak? Czyli tutaj też jakby odradzałbym zawsze wybieranie instalatora po cenie, jaką zaprezentuje za instalację, bo niestety bardzo często takie najtańsze instalacje nie są wykonane tak, jak powinny. I później może, nie mówię, że to musi dojść do pożaru, ale może się okazać, że na przykład stracimy gwarancję na moduły czy falownik przez to, że będzie wykonany zły system montażowy. No tak, no tutaj jeszcze dochodzą takie rzeczy jak na przykład burze. No to jest też tutaj taki temat, który można zniszczyć falownik i no tu też jest dużo takich niuansów, na które można zwrócić uwagę lub niekoniecznie. Bardzo przykład też u Ciebie, nie wiem czy wiesz, że u Ciebie, pewnie wiesz, masz instalację odgromową na dachu, tak? Dach masz praktycznie metalowy, tak? Tak, więc dachówka gontopodobna, tak to się chyba ale nazywało. to jest blacha, tak? Blacha. Więc tak naprawdę nie da się oddzielić instalacji odgromowej od blachy, do której są przymocowane panele, dlatego też zamontowaliśmy innego rodzaju zabezpieczenia u Ciebie, te DC, te stałoprądowe i to są zabezpieczenia T1 plus T2, które umożliwiają nam montaż instalacji właśnie zaraz przy instalacji odgromowej. No i patrzcie, coś się znowu dowiedziałem, co ja tam mam, bo nie byłem świadomy, ale jak ma się zaufanego instalatora, to nie trzeba wszystkiego wiedzieć. Ja już czasem po prostu nie wyrabiam i nie mam czasu się nad każdym tematem doktoryzować i tutaj Adrianowi przekazałem ten temat i no, mam takie zaufanie, że wiedziałem, że zrobisz to dobrze.